Cześć! Zapraszam Was dziś na przygodę w krainie Socket 7. Mam do naprawy płytę główną Shuttle Model 555. Do kompletu mam procesor Intela Pentium MMX. Za magazyn danych odpowiada ponad 25-letni dysk Quantum. Karta graficzna to słynny antyakcelerator graficzny S3. Karta dźwiękowa to absolutny klasyk z epoki, czyli Sound Blaster 16. Do kompletu mam także kartę sieciową Realtek oraz trochę pamięci. Rozpoczynam od oględzin płyty głównej. Jak już zdążyłem się zorientować, ma ona pewne braki. W przetwornicy zasilającej procesor brakuje tranzystora. W sieci znalazłem zdjęcie takiej płyty, stąd wiem, że brakujący tranzystor to MOSFET z kanałem N, NDP603AL. Znalazłem u siebie trochę mocniejszy tranzystor. STP53N05. Powinien być OK. Zaczynam od oczyszczenia płyty ze starej cyny. Trochę topnika i plecionka robi robotę. Montuję tranzystor. Lutuję jego wyprowadzenia, przykręcam go do płyty głównej. Na koniec czyszczę płytę główną z resztek topnika przy pomocy pinsera. Czyszczę płytkę cleansera. Topnik się zmywa, aż miło popatrzeć. Nadeszła chwila prawdy. Uruchamiam komputer i... Jest! Mam obraz. Ale niestety nie działa klawiatura. Płyta główna wraca na warsztat. Sprawdzam gniazdo klawiatury miernikiem. Wychodzi na to, że brakuje tu napięcia 5 V. Po odwróceniu płyty wszystko się wyjaśniło. Na płycie brakuje bezpiecznika. W swoich zasobach znalazłem bezpiecznik polimerowy. Na pewno to lepsze rozwiązanie niż wstawienie zwykłej zworki. Włączam komputer i tym razem klawiatura działa. Wchodzę do BIOS-u i ustawiam datę i godzinę. Ustawiam start komputera z płyty CD. Aby przetestować naprawioną płytę główną, zainstaluję Windowsa 98 SE. Tworzę partycję za pomocą F-Diska. Zajmuje to dłuższą chwilę. Tworzę partycję podstawową i ustawiam ją jako aktywną. Po restarcie komputera formatuję partycję. Kopiuję pliki instalacyjne Windows na dysk twardy. Uruchamiam instalatora. Check disk sprawdza dysk twardy. Sama instalacja trwała kolejne 25 minut i przebiegła w sposób absolutnie bezproblemowy. Po pierwszym uruchomieniu systemu mam już zainstalowane wszystkie urządzenia.
Ach tak, Windows 98 w swojej wspaniałości. Od razu po instalacji wita nas ekran powitalny z niezapomnianą muzyką. W menadżerze urządzeń wszystko jest zainstalowane, jako tako wszystko. Zarządzaniem energią nie ma się co przejmować. Płyta główna poprawnie obsłużyła moje moduły SIM-EDO pomieszane z FPM. Ale co tam? Razem mam aż 32 MB pamięci. Muzyka gra. A czy działa internet? Tak. Strona popularnej wyszukiwarki otwiera się na moim zabytku. W takim razie odwiedziłem stronę Windows Update Restored, gdzie włączyłem wyszukiwanie aktualizacji. Jest to społecznościowy projekt, który przywraca możliwość pobierania aktualizacji dla starszych systemów operacyjnych Windows, które oficjalnie utraciły wsparcie Microsoftu. Umożliwia on użytkownikom retrokomputerów i entuzjastom retro gamingu instalację zabezpieczeń, sterowników oraz poprawek, korzystając z archiwalnych plików zebranych m.in. za pomocą narzędzia Wayback Machine. Projekt nie jest wspierany przez Microsoft i działa w celach archiwalnych. Jeszcze nie wszystko tam działa poprawnie, ale mogę zainstalować aktualizację DirectX. A czy da się w coś zagrać na moim retro komputerze? Dziś mam coś specjalnego. NFS Special Edition z roku 1996. Ustawiam opcja grafiki na maksa. No to jazda!
Gra działa naprawdę dobrze, ale na zakończenie pozostał jeszcze najważniejszy test. Czy pójdzie na tym Doom? Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy. Cześć!